Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny film. No w sumie taki troszkę dziwny film. Nie myślałem, że będę musieć się na tym rzeczywiście skupiać, że będę musieć robić o czymś takim film. Ale jak widać, no potrzebę to mają niektórzy bardzo dużą, bo tych komentarzy to naprawdę znalazłem sporo. Mianowicie, a co z Waszymi zwierzętami? I tu już mi się nasuwa pierwsze pytanie. Skoro mówiłem w tym jednym filmie, gdy wyjeżdżaliśmy, że po prostu zwierzęta zostaną tam razem z tym panem, z tym przyjacielem naszym, który tam w tym domu jest i że go po prostu znają i wszystko i że jest naprawdę super fajnie, to i tak mi się pytanie tutaj cały czas nawija, więc no, znowu widzę, że połowa ludzi po prostu nie słyszy, co człowiek mówi, co też jest no takie troszeczkę, no nie wiem, ja już się do tego przyzwyczaiłem, że niekiedy potrafię zrobić cały film o czymś, a i tak się mnie ktoś zapyta, na co to jest, czy po co to jest. I w tym momencie ja mówię, no dobra, to przeczytałeś tylko tytuł, czy obejrzałeś ten film? A jak go obejrzałeś, to jak go obejrzałeś, że w ogóle nic z tego filmu nie wiesz? To pokazuje, że po prostu mózgi ludzi no, nie funkcjonują już tak, jak mają funkcjonować i nie są w stanie w ogóle przyjmować informacji, bo jest ogromny natłok innych informacji. Także dla jasności, nasze zwierzęta zostały po prostu w domu, w naszym domu, razem z tym panem, że tak go nazwę, który po prostu tam jest bardzo często. On bardzo dużo z naszym zwierzętom poświęca czasu, bo on bywa u nas bardzo często, jest naszym bardzo dobrym przyjacielem, pomaga nam w różnych zadaniach w domu, w których po prostu my czasami nie potrafimy sobie dać radę, czy jak jakieś cięższe prace są, to również zawsze tutaj stoi z samochodem i po prostu naprawia, jak się zepsują, bo się zna na tym, także daje sobie z tym wszystkim radę. Teraz my też wyjechaliśmy, już mi wczoraj wysłał zdjęcia, mówi już to naprawione, bo tam się cała rolka rozleciała od pasku, jeszcze olej trzeba było wymienić, jeszcze przy okazji umył, wyczyścił całe auto i schował po prostu do garażu. Także już auto jest sprawne. Także no, on po prostu bardzo, bardzo mocno nam pomaga. Psy, koty bardzo dobrze go znają, bo u nas mieszka też, jak nas po prostu nie ma. Także no, są mega do niego przyzwyczajeni i są szczęśliwe razem z nim. I tu niektórzy zarzucają, ty jesteś zwyrodnialcem, jak tak możesz zostawić zwierzęta i pojechać, to jest dręczenie zwierząt. No właśnie dla mnie dręczenie zwierząt to jest zabieranie ich w takie długie podróże, szczególnie jak jest bardzo gorąco, to jak chcesz zabrać ze sobą takie zwierzęta? No w ogóle jakbym pojechał innym samochodem dużym, to byłoby to jeszcze wykonalne. Ale powiedz mi, jak mam to zrobić takim samochodem? Jak mam tutaj zabrać ze sobą 3 psy i 3 koty? Jakim cudem mam to zrobić? Skoro tu są tylko 2 miejsca i z tyłu jest bardzo mała kanapa, gdzie po prostu no, 2 psy, te duże, już by miały problem, żeby tam siedzieć. I teraz jeszcze tyle godzin tam siedzi. A koty co? Miałbym zamknąć w bagażniku, żeby się ugotowały po drodze, tak? To jest właśnie te durne polskie myślenie, że tak to nazwę. I kolejną sprawą, która tutaj teraz jest, co jak ci się po drodze ten samochód zepsuje? Bo może się zepsuć, temu się już też coś po drodze stało, bo jak nas przez te pola przeprowadził, to teraz coś tam bardzo mocno brzęczy, ale nie mam jak tam wejść pod spód, bo nie mam tutaj kanału, więc no będę jechać, aż się rozleci. Może dojedzie jeszcze z powrotem kiedyś, także zobaczymy. Bo przez te dziury po prostu jak nas nawigacja wypuściła w pole, coś się musiało gdzieś tam sfajwczyć. Coś się musiało obluzować, ale on jest na tyle niski, że nie wejdę pod spód. No i co teraz, jak ci się zepsuje ten samochód? Oczywiście klima nie będzie chodzić. Autostrada 30-35 stopni, temperatura na asfalcie 40 ponad stopni i ty stoisz teraz tam z tymi zwierzętami. No i co? Myślisz, że będzie tym zwierzętom tak fajnie, jak je zaczniesz smażyć na tym asfalcie? Teraz co? Dzwonisz po lawetę. Przyjeżdża laweciarz. I myślisz, że ten laweciarz ci weźmie te psy do siebie, do kabiny i te koty? To jesteś w grubym błędzie, bo ci ich nie weźmie. Jednego małego, no żeby jeszcze wziął. Ale nie 3 duże potwory, jeszcze 3 koty. Ci powie, zostaw je w aucie. Będą siedzieć tam w środku, będą się gotować całą drogę. Teraz dojedziesz, wystawi cię do serwisu. I co zrobisz z tymi psami? Zostawisz je tam w tym samochodzie, w tym serwisie, żeby się dalej gotowały w tym aucie? Ludzie nie myślą.
Ludzie dosłownie nie myślą, nie przewidują sytuacji. Tu trzeba przewidywać sytuację, bo zrobisz im taki horror tym zwierzętom, jak je wtedy weźmiesz ze sobą, że ci tego do końca życia nie zapomną, o ile to w ogóle przeżyją. Ten gorąc. To jest dopiero to. A druga sprawa to jeszcze jest taka, że żeby zabrać psa czy kota za granicę, to trzeba mu wyrobić paszport. Musi mieć chipa. Musi mieć, wiecie, ścieklizna, tego typu rzeczy. To jest cała różna rzecz, która wtedy musi być dana. To nie jest tak, że se możesz o tak wziąć i pojechać bez niczego. Bo jak cię zatrzymają na granicy, zrobią ci kontrolę, nie będziesz mieć, to ci go wrócą z powrotem i nie przejedziesz przez tę granicę. Bo musisz mieć ten paszport do psa. Myśmy takie 2 paszporty musieli wtedy wyrabiać do tych psów, które tutaj żyją u mamy, czyli u mojej teściowej, bo inaczej one nie mogłyby tu granicy przekroczyć. Czyli trzeba było im to wszystko zrobić, im to wszystko zafundować. Nasze psy tego nie mają, bo po co mam im to dawać? Po co mam je truć? Po co mam im robić krzywdę, żeby jakiegoś chipa musiałem mieć? Po jakiego grzyba? Kto chce, to niech chce sam chipa wstać i zobaczy, jak to jest fajnie. Po to, żebym je tylko miał tutaj gdzieś wlec ze sobą. A później ci ktoś powie, bo ty je zostawisz w domu, to jesteś zwyrodnialcem. Bo będą tęsknić. To ja rozumiem, że ty jak idziesz do pracy, to zabierasz psy ze sobą i chodzisz z nimi po hali, gdzie pracujesz i chodzą ci przy nodze, czy koty, czy chomiki, czy nie wiadomo co, to zabierasz wszystko do pracy. Wychodzisz na zakupy, zabierasz je ze sobą, bierzesz je do sklepu. Nie je wiążesz pod sklepem i ten pies tam ujada jak głupi pod tym sklepem, przy tym słupku, który jest przywiązany. Nie, ty musisz go wziąć do środka, bo jeżeli tak nie robisz, to jesteś zwyrodnialcem. Bo nawet jak wyjdziesz z domu, to przecież już ten pies, kot czy coś może tęsknić za tobą. Nawet jak 5 minut wyjdziesz, to on już tęskni. Tak, to właśnie jest. To jest właśnie to typowo polskie. Szukać u kogoś, wiecie, czegoś, żeby się przyczepić, tej belki, tak zwanej tej dżazgi, a samemu mieć taką balę w oku. Bo to jesteśmy naprawdę mistrzami w Polsce tego, żeby się byle do kogo przyczepić. Jak już się nie ma do czego przyczepić, to zawsze coś się znajdzie, żeby się tylko można było przyczepić. Mnie to ogólnie śmieszy i pokazuje głupotę społeczeństwa. Na wielką skalę. Bardzo dużą głupotę. Totalną bezmózgowość. Bo, tak jak mówię, takie rzeczy trzeba przewidzieć. W drodze się może wszystko przydarzyć. No już takie rzeczy w drodze przydarzały, że głowa mała. Było nawet tak, że samochód wyjechał z serwisu. Wyciągliśmy kiedyś samochód z serwisu. Ujechaliśmy 5 kilometrów i rozwaliło całe węże z chłodnicy, bo pan źle założył opaskę. Oczywiście cała woda uciekła, silnik zagotowało. Musieliśmy czekać godziny na lawetę, zanim przyjechała. Też w pełnym słońcu. Musieli nas lawetą scholować z powrotem na ten serwis. Tam jeszcze godzinę musieliśmy czekać, aż wszystko znowu naprawili, odpowietrzyli i można było pojechać. Też to było w miarę szybko, 2 godziny. Ale jak strzeli coś grubszego, no na przykład kiedyś nam pompa wspomagania strzeliła też na drodze. Po prostu, no powiem tak, samochód był dopiero co kupiony, ledwie co wyjechał i pompa strzeliła. Okazało się, że pompa była no zaklejona gumą do rzucia po prostu, że już była pęknięta i tam było gumą do rzucia zaklejona. No Polak potrafi. Polak potrafi byle tylko sprzedać. Także no takie sytuacje nagminnie mają miejsce, że coś się gdzieś zepsuje i tego. I to trzeba przewidywać. Coś innego, jak wyjeżdżasz od siebie z domu 5, 10, 15 kilometrów, ale to jest coś innego, jak wyjeżdżasz 1300 kilometrów od domu. To są całkiem 2 inne rzeczy. I one mają sobie tam świetnie. One mają idealnie jedzenie, są wyprowadzane, są głaskane, są szczotkowane, jest wszystko o nie zadbane. Oni jedzą lepiej nawet niż my i niż wy jedzą lepiej. Bo oni dostawają lepsze jedzenie niż ja jem. Niż żona je. Tak, dostają lepsze jedzenie. Bo tu akurat człowiek nigdy nie oszczędza na tym, tylko niech mają to co najlepsze, bo wiem, że mi się to odwdzięczy, że one nie będą chorować. Bo jak im dam to gówno z marketu, to wiedzą, że będą chorować. Bo taka jest prawda. I później się zacznie bieganie po weterynarzach i wydawanie. Zresztą no, sami ludzie to robią, biegają
też po weterynarzach, tylko ludzkich weterynarzach, no i tyle. I później jest taka sytuacja, jak jest. No. Psy, koty mają te same choroby, co ludzie mają, bo są karmione tym samym syfem, co i my jemy. No i kiedy po prostu zwierzątka zostają u siebie w domu, to mają swoje terytorium, nie muszą się znowu przyzwyczajać do nowego terytorium, bo to też dla nich jest stresujące. I po co im to wszystko, ten stres cały robić? One to są zgrane, dlatego są 3 ze wszystkiego, a nie 1, bo są po prostu zgraną paczką i się trzymają razem. Psy i koty jedzą razem z jednej miski, ale jak przyjdzie obcy kot, no to czasem mogę go znaleźć gdzieś zjedzonego na pół, bo nasze zwierzęta nie tolerują innych zwierząt, które wchodzą na naszą posesję. No i po prostu są, że tak to delikatnie powiem, zjadywane przez nie, jak gdzieś tam wpadną. No i tyle. Trudno. Tego akurat nie tolerują. Jak nas nie ma w domu, a ktoś sobie tak wejdzie z jakimś innym zwierzęciem, to za to nie gwarantuję, bo tam już różne sytuacje bywały. One akceptują tylko tego, kogo znają, siebie nawzajem akceptują i tyle. A całą resztę po prostu nie tolerują, jak się coś pojawia. Jak my jesteśmy w domu, to jest spoko, bo oni wtedy widzą, że my jesteśmy spokojni tego, ale jak nas nie ma w domu, a ktoś się tam wchodzi, czy jakieś inne zwierzę wyjdzie, jakiś obcy kot, no to już trudno, no to już nic na to nie poradzę, ale dla nich to wtedy jest naruszenie terytorium i jest od razu wow, 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 wow. Także tyle co do tematu. Zwierzęta mają się lepiej niż my, bo my jesteśmy po tej podróży całkowicie wypompowani, a one se leżą szczęśliwe w domu i się cieszą. Ja jestem o nie spokojny, bo wiem, że są w naprawdę dobrych rękach, gdzie on ma nawet więcej czasu, żeby im poświęcić niż my. Bo to, że my teraz tutaj jesteśmy, my bardzo często w domu też nas nie ma. Wyjeżdżamy gdzieś z rana, wracamy w środkiem nocy i nas też cały dzień nie ma w domu. To jest normalne. Każdy z was tak robi, no chyba że jesteście na emeryturze i jesteście tak zwanym ziemniakiem, jak się to nazywa, sofowym, couch potato, i że siedzicie cały dzień na kanapie i tylko tak robicie. Jeszcze macie tu obok lodówkę, że sobie potraficie wyciągnąć jedzenie z tej lodówki od razu, no to wtedy będziecie mieli czas, żeby cały czas z tymi zwierzętami być. To spoko, nie? Ale jeżeli musicie pracować, musicie wychodzić, to nie macie tego czasu. I tak samo jest z dziećmi, dlatego my nie mamy dzieci. Bo nie sztuką jest zrobić sobie dziecko, a później nie mieć czasu na to dziecko, bo musisz iść pracować, bo musisz robić to i dać dziecku smartfona, masz telefonik, dać dziecku laptopa czy telewizor, obejrzyj sobie bajeczkę, ale daj mi spokój. To po jakiego grzyba te dzieci zrobiłeś, jak nie masz czasu do nich? Szok, nie? Teraz jak tak możesz powiedzieć, porównać zwierzęta do dzieci? To jest to samo. To jest praktycznie to samo. Ja powiem szczerze, nie zawsze mam czas dla tych zwierząt, bo poświęcam dużo czasu po prostu wam. I po to, żeby to też robić, muszę pracować, bo inaczej bym tego nie mógł robić. Jedno z dwóch, to się go się po prostu nie wybiera. Także myślcie, nim napiszecie dziwne komentarze, bo mnie one tak nie trafiają, ale widzę, że bardzo dużo ludzi ma tam jakąś potrzebę, że musi to wiedzieć. No to wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że doszło do tej główki, która se tam nie trybi. Jeszcze raz mówię, jak się komuś nie podoba, nie oglądaj. Usuń subskrypcję, do widzenia. Ja nie będę płakać za tobą, bo ktoś mi też napisał, zdejmuję subskrypcję, bo ty zostawiłeś zwierzęta w domu. To zdejmij. Ja z tej subskrypcji tak nie żyję. Ja żyję z własnej pracy. I z tej własnej pracy tu dokładam do tego, żebyście w ogóle mieli. Także łaski mi nie robisz, jak mi tą subskrypcję zdejmiesz. Naprawdę mi tej łaski nie robisz. Z firmami też nie mam jakichś współprac, bo do firmy jest potrzebne dużo mieć subskrypcji. Ja mam tylko 2 firmy, które mam już praktycznie od samego początku tego kanału. I one przyszły do mnie tutaj, jak miałem, nie wiem, 10 000 subskrypcji. Druga przyszła, jak miałem 20 000 subskrypcji. I z nimi współpracuję. Nowych współprac nie mam. I w sumie nawet nie przyjmowałem, bo na razie nic konkretnego się nie pojawiło, także nie przyjmowałem, no i tyle. Także tyle na dziś. Życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Hej.
Jeszcze przypomnę na sam koniec o konkursie, który nowy jest tutaj teraz, który tutaj trwa. Także pamiętajcie, że teraz jest nagroda 15 tysięcy złotych, bon w formie 15 tysięcy złotych do sklepu, z którym współpracujemy. Wszystkie produkty, które biorą udział w tym konkursie, znajdziecie sobie w opisie tego filmu. Wystarczy jakikolwiek jeden z nich sobie zakupić, możecie oczywiście i więcej. Są to dobre produkty, sprawdzone przez nas, z których sami korzystamy, z długimi gwarancjami i tak dalej. Nie jest takie, że tylko pół roku, rok, dwa, tylko tam jest 10 lat gwarancji, na przykład na poduszki czy materace. Także jest to sporo i wtedy wpisać sobie w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem. I do 24 grudnia zostawcie nam tutaj jakąś fajną historyjkę z danym produktem, który zakupiliście i będziemy wybierać najlepszą historię, która po prostu dostanie bon na 15 tysięcy złotych. Tak jak i było w poprzednim konkursie. Nie musicie być jakimś poetą czy czym tego, wystarczy jakiś zwykły, fajny komentarz. Ostatnio wygrał taki dość śmieszny komentarz, który przeczytałem ten film, tam będziecie mieli kilka filmów do tyłu, kto to wygrał, także no, możecie znowu próbować szczęścia. Komentarz po prostu pod jakimkolwiek filmem wrzucić z tą historią, my go wyłapiemy, osobno sobie to wtedy w dokumenty wpinam, żeby później móc z tego coś wybrać i co może wygrać, także życzymy wszystkim miłego dzionka. Na dziś trzymajcie się. Hej!